Mądrość ojca Pio. Dwunasty października. Polecajmy tej drogiej Matce święte dusze w czyśćcu. Któż z nas nie ma tam swoich bliskich? I kto wie, jak wielu z nich cierpi tam może, a nawet z pewnością także przez nas. Prośmy mamę, aby przyszła im z pomocą, łagodząc ich cierpienia i chłodząc dręczący ich płomień. Witajcie! To już czwartek. Aż sam się dziwię prędkością upływającego czasu. Życie Twe też przeminie wraz, jak śpiewamy w jednej z piosenek religijnych. A gdy już to życie przeminie, czekają nas 3 ostateczne rzeczy człowieka. Oby ta najgorsza z nich nigdy nie była naszym udziałem. Mówię o piekle. To miejsce, gdzie nie ma nadziei, nie ma ani odrobiny miłości, nawet jej najmniejszego cienia. Jest tylko beznadzieja, rozpacz i cierpienie. Życie bez miłości nie może istnieć, a tam nie ma miłości, nie ma Boga. Życie człowieka jednak zmienia się, ale się nie kończy. Chociaż zmianę w taką stronę trudno nazwać życiem. To jakiś co najwyżej rodzaj nieszczęśliwego istnienia. Bóg nieustannie walczy o człowieka, robi wszystko, aby swoje ukochane dziecko mieć przy sobie, by się nie zmarnowało. To jest przecież troską nawet ziemskich rodziców, a przecież Bóg jest pełnią miłości, więc gdzież nam się do Niego porównywać? Jednak człowiek jest obdarzony przez Boga darem wolnej woli. Po co nam, może ktoś zapytać, lepiej by było nie mieć tego daru i przy okazji zagwarantowane miejsce w niebie. Niby tak, ale przecież Bóg jest miłością, a do miłości nie można zmuszać. Wyobrażacie sobie choćby w ziemskich warunkach taką sytuację? Pierwsi byśmy się buntowali. No i nic by z takiej przymuszonej miłości nie było. Ale to takie trudne. Łatwo się pogubić. Owszem, Bóg także o tym wie. Dlatego w swojej wielkiej miłości nie pozostawia człowieka samemu sobie, wychodzi mu naprzeciw. W Ewangelii według świętego Jana możemy znaleźć takie słowa. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Zatem ta pierwsza droga jest zupełnie nie dla nas. Oby łaska Boża nas od niej uchroniła. Pozostaje zatem druga droga – niebo. I tu jest zupełne przeciwieństwo tej pierwszej. Tam jest tylko miłość, radość, szczęście w niewyobrażalnej, nieznanej dla człowieka skali. Największe ziemskie rozkosze, jakie tylko możliwe są do wyobrażenia przez człowieka żyjącego w ziemskiej rzeczywistości, chowają się przed tymi cudownościami, których doświadczają dusze przebywające w bliskości Boga.
To nie jest tak jak w tym przedstawianym nam wyobrażeniu nieba, że to będzie tam siedzenie na chmurce i nieustanne śpiewanie. A jak ktoś, dajmy na to, nie lubi śpiewać? Słyszałem taki przykład zaniepokojonego chłopca na religii. Wiecie, jak to chłopak, potrzebuje trochę pobiegać, trochę pobroić. Miejsca nie zagrzeje, jak to się mówi. I dowiaduje się, żeby się starał, to trafi do nieba. A co tam będzie się robić? Gdy usłyszał taką odpowiedź o tej chmurce i śpiewaniu, to wcale się nie dziwię, że był gotów z tego nieba zrezygnować. To ja nie chcę. Ale to tylko takie nasze ludzkie wyobrażenia. Jakże niedoskonałe i z pewnością odległe od rzeczywistości. Święty Paweł opisuje to w ten sposób w pierwszym liście do Koryntian. Właśnie głosimy, jak zostało napisane, to czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Znane są takie świadectwa ludzi, którzy przybliżyli się do granicy życia, a potem powrócili. Zgodnie opisują, że szli czymś w rodzaju korytarza w stronę ciepłego, wabiącego ich światła. Czuli, że chcą tam zmierzać. Nie byliby w stanie samodzielnie z tego zrezygnować. Tam przed nimi czekała miłość, a to dopiero był wstęp. Tak sobie to wyobrażam, że to jakby dziedziniec Bożego Pałacu, skoro już operujemy takimi niedoskonałymi ludzkimi pojęciami. Skoro sam dziedziniec był w stanie tak bardzo zachwycać, to co dopiero mogłoby być dalej? W najpiękniejszych komnatach? Ani oko nie widziało. Ja wiem, że trochę spłycam ten temat, porównując boską wielkość do znanych ludziom rzeczywistości. No ale jak inaczej podjąć chociaż próbę wyrażenia tego? A co jeśli człowiek tak bardzo jest niegodny, że nie potrafi stanąć w tej radości? Jeśli sam uzna się za niegodnego tak wielkiej świętości i sam właściwie wyda na siebie wyrok? Nie wiem, jak to działa. Kto umrze, zobaczy, jak to mawiał ojciec Dolindo Ruotolo. Idąc na ziemi boską drogą, człowiek przecież aż tak wiele nie traci, jak się to zwykło przedstawiać. Jakaż strata może być skroczenia drogą miłości? No właściwie to może być. Ludzie nawet życie tracili idąc za miłością. Ale to nie była strata znacząca, bo przecież życie człowieka zmienia się, ale się nie kończy. W naszym podejściu do tematów życia i śmierci jesteśmy tak bardzo świeccy. Ciągle mamy w głowie zakodowane przeświadczenie, że wszystkim, co mamy, jest tylko to, tu na ziemi, ziemskie życie. I buntujemy się, gdy ktoś ukochany odejdzie z tego świata. Wiadomo, ból utraty kogoś zawsze jest bolesny, to zrozumiałe. Myślę jednak, że byłby mniej bolesny, gdyby była w nas większa świadomość tego, że w tym momencie tak naprawdę nic się nie skończyło definitywnie. Owszem, został zakończony jakiś etap, ale tak naprawdę dopiero się zaczęło prawdziwe życie. Więc pomimo oczywistej żałoby powinno nam towarzyszyć poczucie spokoju, a może i odrobina radości, że ten nasz bliski dotarł do celu. Udało mu się, jest meta. Wyobrażacie sobie takie zawody? Zawodnicy biegną. Pierwszy dociera do mety, a tam płacz. Ojej, jaka szkoda, osiągnąłeś cel. A tak pięknie biegłeś. I lamenty. Sami widzicie, że nie wszystko mamy tak do końca w tej kwestii poukładane. Byłem kiedyś na pogrzebie innym niż wszystkie inne, które widziałem. Osoba zmarła była bardzo wierząca, przynależała do jakichś wspólnot i takie tam klimaty. I na pogrzebie żadnych płaczów, zawodzenia, lamentów, jak to często bywa. Pomijam fakt, że nieraz i na pokaz, bo za życia nie miało to jakoś przełożenia na jakiekolwiek czyny, relacje i tak dalej, ale
Zostawmy już to. I na tym nietypowym pogrzebie był i gitarzysta, chyba nawet tamburyn mieli i śpiewali, jakaś taka grupa śpiewająca. Śpiewali tak radosne pieśni, że pewnie nie jeden tradycjonalista był tym zdziwiony, a może i zgorszony. Mnie też to nieco dziwiło, ale rozumiem, że ten ktoś osiągnął metę i jest powód do radości, wypływający z przekonania o tym właśnie, że to dla człowieka jakby rodzaj awansu, wyższy szczebel, do którego i my przecież zmierzamy. I nikt tu nie zostanie na tej ziemi na wieki. Przynajmniej taki się jeszcze nie zdarzył do tej pory. Warto to przemyśleć, bo czasami i ludzie, którzy uważają się za wierzących, pokazują takie postawy, które w niewytłumaczalny sposób ukazują ich niewiarę. A i tak, wiara. Któż ją ma w wystarczającej ilości? Jezus także nam to wypominał. Mówił, że dobrze by było, gdyby ona była chociaż jak ziarnko gorczycy, chociaż taka malutka. Uczniowie prosili: Panie, przymnóż nam wiary. Właśnie. W tym problem, że czasami za bardzo jesteśmy przyrośnięci do tego świata i w tym, że nie dopuszczamy do siebie prawdy, że nic na tym świecie nie jest trwałe i wcześniej czy później przeminie. Przeminie i to, co uważaliśmy za dobre dla nas, ale i przeminie to, co nas uwiera i stanowi jakąś przeszkodę w codzienności. Wszystko jest po coś, jak to mówią niektórzy ludzie rozsądni. Nawet z tak zwanych złych wydarzeń można wyciągnąć jakieś pozytywy, doszukać się Bożego znaku i ukazują ci ludzie Bogu za to wdzięczność. Nie jest to jednak powszechne. O wiele częściej słyszy się narzekanie, wypominanie Bogu, jaki to jest niedobry, albo jakie to ten świat źle stworzył, jak to wszystko jest źle i w ogóle. Albo nawet jeszcze niektórzy wręcz zaprzeczają Jego istnieniu Boga. A zatem powiedzieliśmy sobie kilka słów na temat 2 dróg, ale na początku wspomniałem o 3. Bo tak naprawdę to są tylko 2. Ta trzecia łączy się z drugą i do niej ostatecznie prowadzi. Chodzi mi o czyściec. Wyobraźmy sobie, że człowiek, może nawet sam do końca sobie z tego nie zdając sprawy, przychodzi na te Boże pałace, to znowu w wielkiej przenośni i wielkim cudzysłowie, i spogląda na siebie jakiś taki usmotruchany, brudny, bo tam jasno, wszystko dobrze widać, a i droga nie była łatwa. I uświadamia sobie, że za chwilę stanie przed kimś tak pięknym, czystym i dostojnym, że ta ludzka niedoskonałość wydaje się wręcz obrazą, profanacją tej świętości, która tu emanuje z każdej strony. I już mniejsza z tym, czy sam człowiek dochodzi do takiego wniosku, że jest niegodny, czy też ktoś zwraca mu na to uwagę. Fakt jest taki, że potrzebuje oczyszczenia. Co zatem się dzieje? Słyszę obietnicę. Wejdziesz, przyjacielu, ale ogarnij się trochę, cuchniesz jeszcze skutkami, które sprawił w tobie grzech. Przeprosiłeś za nie Boga, On ci wybaczył, ale nadal cuchniesz, ogarnij się, wymocz się w czymś i szybko przychodź, bo czekamy tu na ciebie. Taka to moja wizja. Jak to mogłoby wyglądać? A więc człowiek udaje się do tej oczyszczalni, zwanej czyśćcem, i wie, jak niewiele brakuje mu do tej szczęśliwości, która jest już tuż. I tęskni za tym i cierpi, że jeszcze tam nie jest. Cierpi, ale to już nieco inne cierpienie, bo nie jest pozbawiony nadziei. W tym cierpieniu mogą pomagać duszom ci, którzy jeszcze pozostali na ziemi. Podobno te dusze są tak wdzięczne za taką pomoc. Ofiarowanie odpustu czy mszy za dusze w czyśćcu cierpiące jest wielkim dla nich miłosierdziem, którego nigdy nie zapomną. Ojciec Pio prosi nas w dzisiaj przytoczonym cytacie, byśmy polecali Matce Bożej te dusze w czyśćcu. I dopowiada, że pewnie każdy z nas ma tam takich, o których wie, których znał za życia. A dalej jeszcze pojawia się takie nieco niepokojące zdanie.
że mogą tam być dusze, które trafiły właśnie tam do czyśćca również przez nas. Jak to rozumieć? Wiadomo, że każdy człowiek jest grzeszny i popełnia grzechy, a każdy grzech człowieka nie jest tylko i wyłącznie jego osobistą sprawą, ale także osłabia całą wspólnotę, świętość Kościoła. To tak jak rodzaj trucizny, która się rozprzestrzenia po całym organizmie, przez co szkodzi nie tylko w tym miejscu, gdzie się pojawia, ale i w innych miejscach. Podobnie bywa i z grzechem. Ponadto, ileż razy nasza postawa, o ile nie była bezpośrednim kuszeniem innych do grzechu, mogła być przyzwoleniem, przymykaniem oczu, stwarzaniem okoliczności, które także ułatwiają grzeszenie. To wszystko jest powiązane ze sobą. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, za innych do pewnego stopnia także. No to się narobiło. To już przecież nic się nie da teraz zrobić. On czy ona nie żyje, koniec. No właśnie nie, można pomóc. Właśnie o tym wspominałem. Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące, ofiarowanie w ich intencji odpustów, ofiarowanie mszy świętych, czy przyjmowanie komunii świętej. To może być niesamowitym dla nich wsparciem. Ojciec Pio zwraca naszą uwagę jeszcze na jedną możliwość. Prośmy Mamę, aby przyszła im z pomocą, łagodząc ich cierpienia i chłodząc dręczący ich płomień. Piękne określenie Maryi. I oczywiście tutaj nieocenioną rolę odgrywa również różaniec. Prośmy więc Mamę. Modlimy się ostatnio w intencji Polski, naszej ojczyzny. Zapraszam na różaniec w tej intencji na naszym kanale Valor na żywo o godzinie 20. Z Waszym udziałem. Ogólnie to zawsze, ale szczególnie teraz, przed wyborami, nasza modlitwa wierzę, że ma wielkie znaczenie. Korzystajmy z tej okazji, mamy październik, miesiąc różańcowy i te wszystkie zaproszenia Ojca Pio, który z pewnością doskonale znał wartość różańca, skoro się z nim właściwie nie rozstawał. A teraz na koniec jeszcze zacytuję Wam takie słowa Jana Pawła II. Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Przypomniała mi o tym z mocą moja niedawna podróż do Polski, a przede wszystkim odwiedziny sanktuarium w Kalwarii. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. 24 lata temu, 29 października 1978 roku, zaledwie w 2 tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako otwierając swe serce. Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa, przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Słowa te pochodzą z 2 punktu Rosarium Virginis Mariae. Zatem do wieczora. Bądźcie, codziennie jest więcej osób, więc może do końca października zgromadzić się nas o wiele, wiele jeszcze więcej. Mam taką nadzieję. Z miłości do Maryi, do Różańca i także dla naszej ojczyzny. Szczęść Boże!